Myślałeś kiedykolwiek, że ożenisz się z Polką? Nie. Ja miałam wyjść za mąż za Polaka. A jak to wszystko wyszło? Nie wiem. Może to przypadek, może los, a może po prostu życie pokazuje, że potrafi mieć więcej fantazji niż my sami? Nigdy nie planowałam związku z obcokrajowcem. Ba, wielokrotnie zaznaczałam, że nigdy nie wejdę w romantyczną relację z żadnym Erasmusem, a już na pewno Włochem. Niesłusznie przypięłam im etykiety zbyt frywolnych, ale myślę, że podświadomie po prostu bałam się interakcji z mężczyznami innych kultur. Takie związki wydawały mi się pod wieloma względami zbyt skomplikowane. Inny język, zwyczaje, mentalność, po co to sobie robić? Co za chichot losu, że związałam się z Erasmusem i wyszłam za Włocha. Nagle pojawia się człowiek, który nie wpisuje się w żadną z twoich wcześniejszych definicji. I nagle zaczynasz patrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Nagle rozumiesz, że miejsce pochodzenia niekoniecznie świadczy o człowieku, a wyzwania, którym musisz sprostać, by taka relacja mogła funkcjonować, wcale nie są przeszkodą, a bodźcem do głębszego poznania siebie. I kiedy teraz patrzę na nas z boku, widzę dwoje ludzi, którzy w teorii nie powinni do siebie pasować, ale nie ze względu na kraj pochodzenia, a różnice charakterów. Dwoje ludzi tak bardzo odmiennych, że ta relacja nie mogła się udać, a jednak trwa. Bo może przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają, ale wiele zależy od tego, w jakim kontekście. Nasze początki nie były łatwe, szczególnie dla mnie. Od początku naszej znajomości myślę, że najbardziej obawiałam się mojego poziomu angielskiego. Zastanawiałam się długo, czy jest na pewno wystarczająco wysoki, żebym mogła wejść w taką, głębszą, romantyczną relację z obcokrajowcem. I muszę przyznać, że nauka języków nie jest moim konikiem, nie przychodzi mi to z łatwością, wręcz uważam siebie w tym aspekcie za totalne beztalencie i mam też tendencję do tego, żeby umniejszać swoim zdolnościom językowym, więc te moje obawy były na tyle silne, na tyle duże, że ja nawet byłam w stanie zrezygnować z naszej relacji, ale postanowiłam, że warto dać jej szansę. Natomiast przed naszym takim pierwszym spotkaniem, na żywo, face to face, ja byłam sparaliżowana totalnie i nie wiedziałam, czy sobie poradzę, czy będę w stanie swobodnie rozmawiać z Federico na wszelkie tematy, które zechcemy poruszyć, czy mój zasób słownictwa nie będzie zbyt ograniczony, szczególnie w niektórych dziedzinach. I pamiętam, że tuż po tym pierwszym spotkaniu wróciłam do domu i płakałam jak głupia, bo wydawało mi się, że się zbłaźniłam, że nie byłam w stanie po prostu tak w 100% siebie wyrazić, pokazać swojej osobowości, że Federico pewnie nie zrozumiał moich żartów. I jak rozmawialiśmy później na temat tych naszych początków, to Federico powiedział, że on był tak szczerze bardzo pozytywnie zaskoczony moim wysokim poziomem języka angielskiego. No, w mojej głowie wyglądało to zupełnie inaczej i do tej pory nie wiem, czy jego słowa były szczere, czy po prostu chciał sprawić mi przyjemność. Ale teraz tak z perspektywy czasu uważam, że ta bariera językowa była wręcz takim atutem, ponieważ ja wiele się nauczyłam i mój poziom angielskiego na pewno jest na ten moment o wiele, wiele wyższy. My też startowaliśmy z takich dość nierównych poziomów, ponieważ Federico jeszcze przed Poznaniem mnie spędził rok w Australii, pracował w Stanach Zjednoczonych, więc on miał styczność z językiem angielskim w o wiele większym stopniu niż ja. Więc ja czułam się troszeczkę gorsza, ale z drugiej strony mogłam się od niego dużo nauczyć
I myślę, że to było bardzo fajne i teraz ta bariera językowa nie stanowi dla nas żadnego problemu. Na co dzień rozmawiamy ze sobą w języku angielskim, ale też przeplatamy go polskim, ponieważ Federico w ogóle bardzo szybko się nauczył języka polskiego i bardzo dobrze nim włada, uważam, co zasługuje na wyrazy szacunku, uznania i na ogromny podziw. Więc ten nasz język to jest taki Polinglish, który myślę, że z boku może nawet brzmieć całkiem zabawnie. Wzajemne zgłębianie odmiennych kultur z fascynującego często przeradzało się we frustrujące. Mimo wszystko uczucie, które nas połączyło, dodawało nam otuchy i popychało naszą relację do przodu. Podczas przeprawy przez meandry stereotypów okazało się, że pomimo zachowania odpowiedniej dozy narodowej tożsamości, mojemu Włochowi zdecydowanie bliżej do Polaka, a ja swoim temperamentem przypominam południową Włoszkę. On wyważony, typ cichego myśliciela, z przyświecającą ideą, co masz zrobić jutro, zrób za miesiąc. Ja raczej energiczna, rozgadana, ze słowiańskim wyrazem twarzy sugerującym wieczne niezadowolenie. To nie była piękna historia o szybkim scaleniu kultur, a raczej powolna opowieść o praktycznym odkrywaniu siebie. I to właśnie różnice nam pokazały, jak wygląda relacja, w której nie próbujesz zmieniać drugiej osoby, tylko uczysz się ją akceptować. Teraz kontynuujemy naszą historię w Hiszpanii. Tworzymy coś nowego, naszą małą kulturę, której nie da się umieścić w konkretnych ramach. Teraz będzie nagrywasz tutaj? No, is it a problem? Najwyżej zweryfikujesz, czy kłamie. No. Pamiętam, słuchajcie, te nasze już takie poważniejsze początki związku, kiedy przyszło do zapoznawania się ze swoimi rodzinami i do takiego głębszego poznawania swoich kultur. I pamiętam bardzo dobrze moją pierwszą wizytę we Włoszech, wizytę, która mnie bardzo stresowała. Było to już moje chyba drugie spotkanie z teściową, ale pierwsze trwało bardzo krótko, bodajże jakieś 30 minut, jak twoja rodzina przyleciała do Polski, nie? No, tam 3 godziny. No. W każdym razie, przylecieliśmy do Włoch zimą, myślę, że to był początek grudnia i po całym dniu podróży, wiecie, byliśmy zmęczeni, głodni i moja teściowa przygotowała nam przekąski na kolację. Były to głównie słodkości, jakieś ciasteczka, suszone owoce, wszystko oblepione taką dość grubą warstwą cukru, a ja wówczas słodkości nie jadałam i Fede, wiedząc o tym, przyniósł mi z lodówki, wiecie, różne rodzaje szynek, różne sery i możecie sobie wyobrazić minę i w ogóle reakcję jego rodziny, kiedy siedzimy wszyscy przy stole, oni jedzą swoje ciasteczka, popijając je herbatą, a ja tymi swoimi łapskami po prostu wydzieram z tych plastikowych opakowań różne szynki, kroję sobie nożem, ser, chyba talerza nie miałam, to jest najgorsze. Ale byłam tak głodna, że już w sumie bez znaczenia było to, jak jego rodzina zareaguje na moją osobę. No psychiczna baba. A później było tylko gorzej. Generalnie jest dużo takich anegdot z tych naszych właśnie początków i z tego poznawania wzajemnego kultur. Myślę, że mogłabym o tym stworzyć osobny odcinek, a teraz po prostu przytaczam wam jakieś takie pierwsze z brzegu, które mi po prostu przychodzą do głowy. I tejże wizyty też się dowiedziałam, że Włosi nie używają czegoś takiego jak kołdra. Słuchajcie, już po tej całej wspaniałej kolacji poszliśmy do sypialni i możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam na łóżku kilka warstw po prostu różności. Prześcieradło, na prześcieradle koc, kolejne prześcieradło i jeszcze jakiś kocyk na wierzchu. I ja tak pytam Fedę, ty, ale gdzie jest kołdra? Na co Fede? A jak kołdra? My nie używamy kołder.
Ja tak sobie myślę, Boże Święty, to że jak ja mam tak spać? To nie byłby może jakiś duży problem, gdyby nie fakt, że ja w nocy wierzgam i ja po prostu przebieram nogami jak sarna, więc po całej takiej nocy te wszystkie warstwy były skotłowane, skulkowane w moich stopach. Ani się nie ogrzałam, ani się nie wyspałam. Już teraz jestem mądrzejsza o tą wiedzę, więc przyjeżdżam po prostu zimą do Włoch odpowiednio przygotowana. Zabieram ze sobą jakieś ciepłe piżamy, często też zasypiam w swetrze, także nie jest źle. Człowiek musi sobie radzić w trudnych, w cudzysłowie, trudnych warunkach, ale było to dla mnie takie dość zabawne, że można funkcjonować bez kołdry, szczególnie, że Fede mieszka na północy Włoch i tam zimą jest taki klimat jak u nas, nie jest ciepło, to nie jest jakoś sielankowo w tych mieszkaniach, więc ta kołdra jest naprawdę niezbędna, ale oni są do tego przyzwyczajeni, więc im tak jest dobrze, mi niekoniecznie. Pamiętam też, jak nasze rodziny już się zaczęły ze sobą tak poznawać, kiedy zaręczyliśmy się, zaczęliśmy planować nasze wesele, to uznaliśmy, że to jest taki odpowiedni moment, żeby zapoznać ze sobą te familie i zaprosiliśmy wówczas Fedę, rodzinę do nas, do Polski, do mojego rodzinnego domu, gdzie spędziliśmy kilka dni, później zorganizowaliśmy też taki wyjazd na Mazury. I generalnie chcieliśmy im pokazać, wiecie, kawałek naszego pięknego kraju i Feda rodzina była w ogóle bardzo zaskoczona, że moi rodzice ugościli ich po prostu 5 rodzajami pierogów, po prostu cały stół był zastawiony, jakieś kotlety, sałatki, u nich się tak gości nie przyjmuje, tak jak u nas w Polsce, więc byli trochę tacy zszokowani. Ale najlepsze było to, jak nasze mamy musiały się ze sobą komunikować, jak już doszło do takiej face-to-face konfrontacji między nimi, w sensie face-to-face, jak zostały ze sobą same. Żadna z nich nie mówiła po angielsku, więc posiłkowały się Google Translatorem i on jeszcze wtedy nie był na tyle rozbudowany, nie działał jakoś fantastycznie, więc te tłumaczenia były takie, wiecie, średnie bym powiedziała, średnie. Często te zdania niektóre nie miały totalnie sensu. Nie wiem, jak one sobie poradziły, ale pamiętam, że one nawet poszły same na jakąś wycieczkę, nie? Na tych Mazurach, gdzie spędziły kilka godzin i jakoś musiały ze sobą rozmawiać. Nie chciały za bardzo mówić o tym później, jak wyglądało to ich wycieczkowanie, ale chyba w porządku. Więc tak to słuchajcie. Bycie z obcokrajowcem to jak codzienne życie w innym kraju. Kraju, z którego nie chcę wracać. To niekoniecznie egzotyka. To codzienna nauka tolerancji, rozwijanie nowych nawyków, umiejętności. To związek, który pokazuje mi, że przeżywanie emocji inaczej nie jest mniej prawdziwe. Że język nie musi stanowić przeszkody. Że temperament to nie stereotyp, a różnice w kulturach i charakterach nie są wadą, tylko mapą, która prowadzi mnie do miejsc, o jakich istnieniu do tej pory nie wiedziałam. Mapą, która pomaga mi się swobodniej poruszać po relacji z moim włoskim człowiekiem. Związek ze sobą o innych wzorcach kulturowych uświadomił mi również, że kraj pochodzenia nie jest dużym wyzwaniem w obliczu skrajnie różnych charakterów. Ale paradoksalnie, oprócz wspólnych wartości, poglądów, spojrzenia na świat i zainteresowań, to właśnie odmienność nas połączyła. On wprowadził spokój do mojego chaosu. Ja wniosłam dźwięk do jego ciszy. Uzupełniamy się. Nie spektakularnie, nie idealnie, po prostu. Z perspektywy czasu widzę, że życie pomiędzy światami nie jest ucieczką od jednego kraju do drugiego. To pewna forma świadomości, że dom nie zawsze ma jeden adres. Czasami ma 2, a czasami po prostu tworzy się pomiędzy dwojgiem ludzi. Nie planowałam bycia z Włochem, tak jak mój mąż nie zakładał swojej przyszłości z Polką. A jednak znaleźliśmy się w takim położeniu i każdego dnia uczymy się, że wszelkie różnice nie dzielą nas, tylko pozwalają nam budować coś nowego, naszego.